fotelu, a jutro zaczyna się zabawa. Zobaczymy, co nas czeka. Okazuje się, że te dywany są generalnie bardzo tanie. Na przykład to jest za 100 lir, które teraz mają dodatkowo jeszcze bardzo dużą dewaluację, na przykład w stosunku do złotego, bo tutaj w Turcji jest obecnie inflacja na poziomie 36%, albo i nawet więcej w momencie, kiedy tu jestem. I 100 lir ciężko mi teraz policzyć, ale to jest gdzieś koło, nie wiem, 60 zł, 50 i macie taki ręcznie szytą poszewkę na poduszkę na przykład. How much is for this? Okay, to jest za 200 lir. Okay. Także możecie sobie tu przyjechać i bardzo fajnej jakości po prostu tkaniny nabyć. Dywany, nie dywany. Gorzej może być z transportem. No, trzeba przyjechać na puste siaty i się nakupić. Jeszcze pójdę do jakiegoś sklepu z ubraniami, o ile jest otwarty teraz i sobie sprawdzę. Tutaj akurat pan mówił, że ten sklep ma mały ruch ze względu na to, że no, jest taki czas poza sezonem trochę tutaj w Turcji. Ale tak, czuję się jak w domu. Taką dość ciekawą rzecz, jak widzicie tamten szczyt tego budynku ma taką jakby antresolę, jakiś taki ogród zimowy tam na górze i to jest dość ciekawa rzecz dla tego miejsca, bo bardzo fajnie się czuje tam w środku. Jak sobie rano wstajesz i jesz śniadanko, możesz obserwować, jak dookoła ciebie jest zawierucha śnieżna. Przy okazji ten laptop, bo to jest laptop w ogóle, to nie jest tablet, to jest laptop, do którego dołącza się klawiaturę, jeszcze zewnętrzną kartę graficzną, ale to wam pokażę później. Ale on przy okazji ma też zdjęcie, więc jak padnie wam do głowy to, że chcecie sobie zrobić szybko foto, to możecie go wykorzystać właśnie do tego, bo z tyłu mamy kamerę, którą możecie użyć, a też jest kamera z przodu do na przykład wideo rozmów, jakbyście chcieli sobie sprawdzić. Zobaczcie, piję sobie turecką kawę. Jest tak mocna, że wykręca mi twarz. Wiecie, co tu mam? To jest jakiś totalnie szalony laptop. I to jest laptop, jakby możesz go całego rozłączyć, mieć tylko ze sobą ekran. I słuchajcie, sam ten ekran ma na pokładzie 12. generację Intel i9 i kartę RTX 3050 Ti. Więc ja myślę, że tylko ten tablet jest w stanie na przykład odpalić jakiegoś ETS-a bez problemu. Sam ten tablet. Do tego macie dodatkową kartę graficzną. Maksymalnie może być to RTX 3080. I to jest jako stacja dodatkowa i to jest też automatycznie stacja, którą możesz sobie ładować całego tego laptopa. Jakby totalnie porąbane. To, co my tutaj mamy w tym całym pakiecie, to jest niesamowite, naprawdę. Możecie mieć maksymalnie do 32 GB pamięci RAM. I cały ten zespół możecie wziąć ze sobą, dlatego że wszystko razem z tą kartą graficzną, razem z tym ekranem i klawiaturą dołączaną, waży, słuchajcie, w okolicach 2 kg. Sam ten ekran i klawiatura waży 1,1 kg.
Oczywiście tutaj ta wersja, którą my mamy, jest taka mocarna i oczywiście taką też będę sobie testował u mnie na kanale, więc sobie sprawdziłem w różnych grach i tak dalej, ale w opisie tego filmu możecie sobie znaleźć specyfikacje też i takich tańszych i słabszych wersji tego laptopa. Także sprawdźcie sobie w opisie koniecznie, jak to wygląda. W tym momencie mamy sobie rozstawiony cały komputer. Tutaj mamy bardzo dobre chłodzenie, więc praktycznie nigdy się nie nagrzewa. Ale zobaczcie, możemy sobie to odczepić i tutaj mamy takie magnetyczne złącze, więc to się bardzo łatwo przyczepia i odczepia. I teraz mamy cały ten komputer w trybie tabletu. Jakby mamy tutaj ekran dotykowy, możemy sobie coś włączyć, przełączyć, możemy sobie nawigować, oglądać filmy, cokolwiek, ale w tym momencie jest to najmocniejszy na świecie tablet, jaki istnieje obecnie. I słuchaj, no możesz sobie odpalić na nim wiele fajnych gier. Jakby macie tutaj RTX 3050 Ti i procesor desktopowy, co jest istotne, 12 generacji Intel i9. Także tylko w tym, tylko ten jakby tablet, tak? Ale to jest normalny komputer z procesorem desktopowym, gdzie możecie mieć maksymalnie 32 GB RAMu. Samo to, i to jest niesamowite. Jakby o co chodzi? Jeśli chodzi o ekran, to macie tutaj dwie możliwości. Możecie mieć 4K albo 120 Hz. No i po zwiedzaniu tureckich okolic postanowiłem sobie wziąć ze sobą laptop niżej do lobby w hotelu, gdzie mogę sobie pograć w Riders Republic chociażby. Dzięki temu, że mam Wi-Fi 6E, mam dostęp do internetu nawet i tutaj, gdzie jestem z dala od mojego pokoju. W Riders Republic możemy się bawić na przykład latać paramotolotnią, jakimś odrzutowym plecakiem ze skrzydłami, a także możemy bawić się na przykład rowerem górskim. Jutro przeniesiemy grę do prawdziwego świata, gdzie właśnie będziemy jeździć takim rowerem w prawdziwych tutaj okolicach, z prawdziwych gór, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W laptopie mamy Max Switch, czyli możemy sobie przełączyć kartę graficzną, to jest dla bardziej takich specjalistycznych osób może. Chodzi tu mniej więcej o to, że zyskujemy trochę więcej FPS-ów, bo wyłączamy z użytku tą kartę zintegrowaną, a do akcji wchodzi tylko i wyłącznie karta zewnętrzna, graficzna, która jest dużo mocniejsza. Kiedy podłączymy sobie zewnętrzną jednostkę, czyli to jest nasza karta graficzna, tak jak mówiłem, możemy mieć maksymalnie tutaj RTX 3080, to jest szalona karta graficzna, ale jak sobie podłączymy zewnętrzną kartę graficzną, mamy też dodatkowe porty, których możemy używać. Na przykład możemy sobie podłączyć cokolwiek właściwie. Są porty USB i inne jeszcze porty, które możecie tam znaleźć, na przykład DisplayPort albo HDMI. Także mamy swój komputer taki od razu rozbudowany, jak podłączymy tą jednostkę zewnętrzną. Ale fajne jest to, że możemy sobie, wiesz, cały ten komputerek ze sobą wziąć i jakby na nim robić pozostałe inne rzeczy. Możemy sobie wszystko odłączyć i wiesz, wziąć jako tablet i sobie pooglądać Netflixa, albo nawet pograć w jakieś mniej wymagające gry. No dobra, moi drodzy, czy to czas w takim razie przenieść grę do prawdziwego świata? Chodźcie ze mną i zobaczmy, co uda nam się zrobić na zewnątrz. Moi drodzy, jesteśmy w Turcji, zobaczcie, ile tu jest śniegu. Tu normalnie jest zima, 4 pory roku, tak jak w Polsce. Mam ze sobą Asus ROG Flow Z13 i na nim będziemy robić niesamowite rzeczy. Zobaczcie, jak to jest w ogóle malutkie. Odpali się na tym prawie wszystko bez jednostki zewnętrznej nawet. Także nie mogę się doczekać, zobaczmy, co będzie. Jest taki ziomek, który tutaj jest takim lokalnym mistrzem jazdy na rowerze górskim, zjazdowym. No i jestem ciekawy, jak to wygląda. Jeszcze nic nie widziałem z tych ujęć. Widziałem tylko mniej więcej, jak wyglądał wschód słońca gdzieś zza tych gór. I naprawdę wyglądało to imponująco na tych
ujęciach, które już zrobili. Także no, jestem podjarany mocno. Przyleciałem specjalnie do Turcji, żeby zrobić fantastyczne rzeczy i zobaczyć nowego laptopa Asus ROG Flow Z13. Tutaj jest agencja, tutaj jest asystent, agency from the Turkey, czyli agencja z Turcji. Tutaj mamy asystenta, dyrektora. Tutaj mamy fantastycznego rajdera, który za nas się wszystkich spocił najbardziej. No i tutaj mamy dyrektora naszego projektu. Dziękuję Wam bardzo, że byliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało to wideo i taki nasz projekcik. No i zapraszam Was na kolejne. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim wideo nagranym razem z Asusem. Trzymajcie się. Cześć!